Siemanko, Fest Sessions Polska. Pokażemy Wam w tym filmie po kolei każdą z przeszkód na każdej linii tutaj w Kudowie-Zdrój. I jesteśmy właśnie na samej górze na Rolinie, który zbudowałem 2 lata temu. Stąd się rusza w tamtą stronę w las, z górki jest w lewo na dużą linię, w prawo na małą. Jednak zaczniemy od tej większej, bo jest fajniejsza. Fajniejsza, nie fajniejsza, tak naprawdę wszystko tutaj jest mega przyjemne, ale od dużej linii zaczniemy. Stamtąd startujemy z wieży, tutaj jedziemy lasem po tej ściółeczce i to właśnie tutaj mamy rozjazd. Mała linia, duża linia. Chodźcie tutaj. Malutkie hopeczki, bandeczki tutaj jeszcze w lesie, żeby się trochę pobawić, rozgrzać przed dużymi lotami i zaraz tam za tamtymi drzewami wylatujemy już na łąkę i zaczynają się przeszkody bigger. Tutaj jest takie mikro wybicie, z którego trzeba porządnie się wybić, żeby dolecieć tam i tam już się zaczyna przeszkoda pierwsza, która jest szarkwinem i którą można pojechać na kilka sposobów, zaraz Wam wytłumaczę jak. Pierwsza przeszkoda, szarkwin. Powiedziałem, że można na kilka sposobów pojechać, ponieważ można pojechać go od początku po bandzie i wylecieć w tam normalnie, tak jakby każdy myślał, albo można zrobić coś, co ja bardzo lubię, czyli tniesz po wewnętrznej na początku i dopiero tu wjeżdżasz na tą bandę, jadąc tutaj w stronę szczytu i wtedy jak wylatujesz, możesz od razu sobie wylecieć i złamać one foot euro table'a, żeby był steez. Sharkfin ma przelotu z 11-12 metrów. Jak się ruszy z Rolina, to nie trzeba w ogóle dotykać hamulca. Wszystko tak działa, że jest idealnie, wrzuca Cię w lądowanie. I na następną przeszkodę jedziesz też w taki sposób, że nie hamujesz, nie pompujesz. Wszystko działa idealnie. Lądujesz Sharkfina, nie dotykasz hamulca, nie robisz nic. Jedziesz na kolejną przeszkodę, którą jest on-off. A co to jest on-off? Zaraz Wam z bliska pokażę. Dobra, przeszkoda on-off, czyli on i off. Z tego miejsca trzeba wskoczyć na to, czyli on, dotknąć to, od razu się wybić i polecieć off, dalej na lądowanie. Tu już się leci na porządnej prędkości, nie ma miejsca na błędy. Najgorszy błąd, jaki mógłby się stać, jest taki, że wybijasz się stamtąd za mocno i przelatujesz to, lądując tylko na tylnym kole. Wtedy katapulta od razu, nie chcę nawet myśleć, co by się stało. Więc on-off według mnie jest jedną z najbardziej technicznych przeszkód tutaj. On-off ma przelotu jakieś... Kurczę, no nie mierzyliśmy tego, ale no wszystko ma jakieś koło 12-14 metrów. Jest to wszystko tak zbudowane, żeby było bezpiecznie. Są to rowery do downhillu, więc jak porządnie nie dolecisz, to zawieszenie Ci to przyjmie. Jeżeli technicznie to ogarniesz, to nic się nie stanie. Lądujemy tutaj on-offa i znowu najlepiej nie dotykając hamulca. Wklejamy się w tą bandę, która jest ponad 90 stopni. Jest to banda, w której jedzie się na tej trasie najszybciej, bo ponad 65 na godzinę i bardzo mocno w nią wciska. Dlatego jest ona też trochę straszna, ale jak się do niej przyzwyczaiłem już, to teraz mi się ją fajnie jeździ po kilku dniach. Na pewno jest to miejsce, w którym nie chcesz się wywrócić. Nikt się tu jeszcze nie wywrócił. I tą bandę też podczas budowy musieliśmy zmieniać ostatecznie, bo ten wjazd tutaj już musi być na tyle pionowy, żeby tu było dużo oparcia, bo naprawdę mocno tu wciska w rower. I trzeba tu mieć pewniaczka, żeby dobrze polecieć kolejną przeszkodę, która jest dużym hipem w prawo. W dużej linii to jest jedyne miejsce, gdzie można sobie pozwolić na malutki hamulec przed bandą, bo jest na tyle zapasu prędkości, że dużego hipa bez problemu się doleci. Mimo że jest on duży, ma przelotu z 15 metrów chyba i jest trochę step downem też. Po tej przeszkodzie zaczyna się moja ulubiona część dużej linii, bo wtedy przybierasz taką pozycję, żeby mieć jak najmniejsze opory powietrza, żeby jak najszybciej rozpędzić się na kolejną przeszkodę, którą nazywamy long and low, czyli niska, ale długa hopa.
W ogóle to jest chyba najdłuższe lądowanie, jakie widziałem kiedykolwiek. Kurczę, nawet te duże dropy na Rampage'u nie mają tak ogromnych lądowań jak to. Ale tu akurat tak teren się ułożył, więc to lądowanie się tak ciągnie, żeby tu nabrać prędkości. I na tą kolejną przeszkodę Long and Low, która jest bardzo ciekawa, zaraz Wam powiem dlaczego i co tam robię. Dlaczego ciekawa? Dla mnie jest ciekawa, bo nigdy tak wcześniej nie miałem. Lecisz na skocznie szybciej niż powinieneś. Jeżeli wybijesz się na wprost, to przelecisz lądowanie całkowicie na flat. Ale jeżeli wykorzystasz tą prędkość i energię na whipa, to wkleisz się idealnie. Czyli jedziesz jak najszybciej się da i wychodzisz z tego wybicia łukiem, żeby wyrzucić whipa i wtedy ta prędkość pozwala Ci właśnie położyć się na wybiciu, zeskrabować, zwipować i ten whip fajnie wszystko wraca i wtedy lecisz bliżej. To jest jakieś 15 metrów gdzieś na oko, nie wiem, bo też tego dokładnie nie mierzyliśmy, ale cała trudność polega na tym, że musisz zeskrabować tą hopę, bo ostatnia hopa, jest tam problem z prędkością. Dlatego tu jedziesz szybciej niż powinieneś, skrabujesz, wklejasz się, pompujesz i dopiero wtedy jest dobra prędkość na ostatnią hopę, która jest największą hopą tutaj i którą Wam pokażę w tym momencie. Tam jest ostatnia hopa, tu jest jeszcze taki roller, który też jest ciekawy, bo czasami mi się udawało zrobić tak, że tutaj na początku wybijałem się i czułem się jak Adam Małysz, bo cały czas nad tym rollerem tyle czułem, że moje koła są oderwane, nie dotykają ziemi i aż tam do połowy sobie tak przelatywałem nad tym rollerem i to było bardzo przyjemne. Czasami jest tak, że tu wieje Ci w twarz w tym miejscu i czuć, że to tak Cię zwalnia, że wtedy nie ma szans, żeby dolecieć ostatniej hopy. Więc właśnie ta ostatnia hopa jest trudna. Naprawdę tu trzeba ogarniać, żeby skrabować przed ostatnią, pompować i mieć prędkość na ostatnią. No i ostatnia hopa jest połączona z małą linią, bo te dwa wybicia ląduje się na tym samym lądowaniu, które jest ostatnim lądowaniem, ostatnią przeszkodą na trasie. A teraz przeniesiemy się z powrotem na górę do lasu, żeby pójść w prawo i pokazać Wam podwójną małą linię. Dobra, jesteśmy z powrotem na górze. Jest trochę stromo, jest trochę daleko, dlatego też używamy aut i kładów, żeby się tu wyciągać podczas sesji, nie marnować energii i czasu na podchodzenie i wtedy robimy lapsy. Ale teraz robimy lapsa małą linią, która jest podwójną linią, tak jak wcześniej powiedziałem. W lesie odbijasz w prawo i co tam się zaraz wydarzy, to zaraz zobaczycie sobie na telewizorku. Okay, kończy się las małą wylotówką z niego. Już tutaj jest dosyć sporo prędkości, więc można albo przyhamować i się wybić, albo po prostu racing i tu jedziemy jeden za drugim nadal, ale na lądowaniu już tam się można rozdzielać, jeden na lewo, jeden na prawo, bo to jest podwójna linia. To jest chyba najmniejsza hopa w ogóle tutaj, 7 metrów przelotu. I lądujesz na lądowaniu i decydujesz, czy chcesz jechać w lewo, czy chcesz jechać w prawo. W lewo mamy klasyczną hopeczkę, też niedużą, a w prawo mamy już coś ciekawego, coś co mi się kojarzy z Nico Winkiem i jest to Shark Fin Landing. Czyli tak jak wcześniej mamy shark finy, z których się wybijamy, to tym razem lądujemy w takim wybiciu, wybijając się tutaj z samego boku pleców tego lądowania. Ok, tu w Shark Fin Landing ląduje gość, który jedzie po prawej, tu ląduje gość, który jedzie po lewej i on bierze tą małą bandę, a gościu po prawej bierze całą tą bandę i leci transfer, przelatując nad gościem, który pojechał po stronie lewej. No i tutaj właśnie się dzieje po raz pierwszy to, o czym powiedziałem, czyli przelatuje gość nad gościem. Ten tu leci nisko, ten tu leci wysoko. I przelatywanie jeszcze odbywa się 2 razy na tej linii, czyli łącznie 3. Gościu, który pojechał po lewej stronie, leci tutaj tego małego step downa, prosto w Shark Fina, gdzie leci się nad drzewem.
Za to gościu, który pojechał po prawej stronie, leci tamtego step downa i przejeżdża obok tego drzewa w momencie, kiedy ten po lewej już nad nim leci. To jest mniejsza linia, tutaj przelody są mniejsze, ale według mnie jest tutaj bardziej technicznie, więc na pewno trzeba ogarniać, żeby to wszystko polecieć, wyczuć i bezpiecznie wylądować. Jedna z moich ulubionych przeszkód, locik nad drzewem, wybicie z shark finem, wylatuje się z takiej bandy w lewo, która Cię już ładnie układa na to, żeby się kłaść nad tym drzewem, żeby nad nim przelecieć. A misja jest taka, żeby o te drzewo haczyć kołami. A najlepiej to, jakby ktoś leciał i ręką sobie podniósł. Ale jeszcze tego nikt nie zrobił. Tu się ląduje hopę nad drzewem, wjeżdża się w tą bandę w prawo, gdzie następnie banda w lewo, a w tym samym momencie kolejny raz gościu, który pojechał po prawej stronie, przelatuje nad gościem, który jedzie po lewej stronie tędy, a ten leci tędy. Tutaj mała sekcja band, która naprowadza Cię już prawie na samym dole, na przedostatnie przeszkody. Po tej stronie jest step down, a po tej stronie jest banda w rollery. Po to, żeby na samym dole znowu się spotkać razem, jeden za drugim. No i tu jest step down, na którego jest o wiele za dużo prędkości. Trzeba hamować albo trzeba go mocno tłumić. Jest to też trochę miejsce, gdzie mocno wieje, więc widziałem już wiele tutaj fuck-upów, ludzi przelatujących lądowania albo ludzi lądujących bokiem, bo ich zwiało. Dlatego my jeździmy tylko wtedy, kiedy warunki są idealne, bo się możesz skupić na trikach, a nie na tym, czy musisz uważać, bo wieje Ci wiatr. Jeszcze nikt nie robił tu fikołka, ale podejrzewam, że to przez to, że właśnie ciężko wyczuć prędkość. To właśnie w tym miejscu znowu rajderzy spotykają się w pociągu jeden za drugim, po podwójnej linii, po 3 przelotach jeden nad drugim. Tutaj wjeżdża ten, co leci po prawej, a tędy jedzie ten, co pojechał po lewej. I najlepszy moment jest, kiedy jedziesz, wiesz, że ktoś jest po tamtej drugiej stronie i jedziesz i obczajasz tylko, czy się zmieścisz, czy nie, czy to wszystko zagra ze sobą. Jest mega fajnie. Banda jest dosyć duża, można się nią bawić. Ja sobie tutaj próbuję na manualku w nią wjeżdżać trochę, a potem też można pojechać po wewnętrznej i w niej tak zrobić fajne uczucie zawsze. Mam też nagrane na GoPro fajną glebę, sam Hodgson przede mną jechał i właśnie chciał tak zrobić. Było sucho, pośliznął się i tutaj prawie w niego wjechałem. Dobra, przedostatnia przeszkoda. Też coś takiego a la shark fin, w którego się wlatuje z tej małej wybitki. Wlatujesz już pochylony w bandę i tą bandą wylatujesz z niej w lądowanie i wtedy prędkość się zgadza na ostatnią hopę. I tutaj tędy jedziemy na ostatnią hopę, jesteśmy na małej linii, więc mamy tutaj kicker, który jest dużo bliżej, lotu ze 13 metrów. Bardzo fajna hopa, można na niej kręcić flipy z kombosami, fajnie się robi whipy na niej i też fajnie się robi supermeny. No i ostatnie lądowanie, tutaj się wszyscy razem spotykają ze wszystkich linii i tutaj też pakujemy się na przyczepę albo na quada i jedziemy z powrotem do góry, żeby sobie znowu pyknąć lapsa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wpadajcie może za rok, jak znowu zrobimy Fest Sessions Polska. Elo!